Jednymi chyba z rzadszych maszyn, jakie można spotkać, czy jakie można było spotkać w naszych polskich domach, były komputery standardu MSX. Standardu, który został wprowadzony w roku 1983 przez japoński oddział firmy Microsoft, stąd używana na początku istnienia nazwa, a właściwie rozwinięcie skrótu MSX jako Microsoft Extended, standardu stworzonego z 14 firmami, z wielkimi producentami elektroniki. Z różnych powodów, głównie przez porzucenie MSX-a dość szybko przez amerykańskiego Microsofta, standard ten przyjął się głównie w Japonii, poza nią troszkę już mniej, ale generalnie osiągnął taki, powiedzmy, przyzwoity sukces. Mimo praktycznego braku MSX-ów w polskiej historii, na naszym kanale o dziwo można znaleźć kilka materiałów o tych komputerach, bo ja zrobiłem swego czasu rys historyczny, a i Frabi jako posiadacz takiego sprzętu pokazywał go i akcesoria do niego już kilka razy. Jeśli miałbym określić komputery tego rodzaju kilkoma dosłownie słowami, to powiedziałbym, że są to komputerowe odpowiedniki konsoli Sega Master System. To oczywiście jest duże uproszczenie, ale nawet Frabi pokazywał, jak na MSX-ie gry z Segi można odpalać. Natomiast dzisiaj pokażę Wam i opowiem Wam o komputerze troszkę innym, troszkę nowocześniejszym, bo o komputerze standardu MSX2. Standardu, który pojawił się w roku 1985 i rozszerzał możliwości maszyn w znacznym stopniu. Cześć, tu Borg, Retrogralnia i mój nowy komputer, japoński Panasonic FSA-1. Ale zanim Wam o nim opowiem, zapraszam do zapoznania się z naszym partnerem. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, które możecie wykorzystać w różny sposób, na przykład jako podstawę do tworzenia dodatku do maszyn 8 i 16 bitowych. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę Waszej uwadze. Używamy ich płytek już od wielu lat i też będę niedługo robił coś do MSX-a z ich pomocą. A teraz co? Teraz wracamy do tematu odcinka. Sam pomysł rozpracowania tak egzotycznego komputera jak MSX chodził za mną już od dawna, szczególnie jak sobie oglądałem perypetie Frabiego z jego maszyną MSX1, Toshibą HX10. Co ciekawe, jako muzeum dostaliśmy w tym roku MSX-a 2 jako prezent i leżał on u nas jakiś czas. Niestety okazało się, że byłem za mało wdzięczny za ten prezent, który, cytując darczyńcę, przecież za darmo nie był. No i generalnie uniosłem się honorem i odesłałem komputer, bo uznałem, że za jedną maszynę nie będę chodził na niczyim pasku. Sprawiło to jednak, że głód MSX-a we mnie poważnie wzrósł. Do tego odezwał się do mnie Scotty i zapytał, czy nie chciałbym pobawić się projektem MSX Spider Card. Powiedziałem, że chętnie, tylko będę musiał taki komputer pożyczyć od Frabiego. Pożyczyłem i okazało się, że komp Frabiego ma tylko jeden port kartridża, a żeby móc nagrywać romy na Spider Carda, no potrzebne są dwa takowe porty. W tym momencie już prawie miałem zamiar budować sobie własny klon MSX-a, bo jest to jak najbardziej możliwe, ale koniec końców uznałem, że będzie to trwało pewnie kolejne 2 lata i że najlepiej, najprościej kupić sobie takowy sprzęt w Japonii. Zajrzałem więc na eBaya i oczywiście na Zen Market i okazało się, że tych maszyn w Japonii jest od groma. Jako że z Zen Marketem już miałem coś tam wspólnego i korzystałem, postanowiłem wybrać tą opcję, szczególnie, że tam było więcej ofert na te komputery. Skracając tą historię, po 3 tygodniach od wrzucenia komputera do koszyka, do moich drzwi zapukał kurier, przynosząc mi taki zestaw. Komputer MSX2, Panasonic FSA-1, stację dyskietek do niego, magnetofon do niego, padzik do niego i jeszcze troszkę makulatury. Specjalnie szukałem takiego zestawu na bogato z urządzeniami do wgrywania softu, szczególnie chodziło mi o stację, bo zdobycie później takiego osprzętu, no to ciężka sprawa. Za to wszystko zapłaciłem, wliczając w to zestaw, przesyłkę kurierem oraz VAT, który niestety przy takich dużych paczkach zostaje nam już naliczony,
równo 2000 zł, co jest chyba dość dobrą ceną. Notabene, sprawdziłem teraz, że wspomniany wcześniej ten prezent nie prezent to też był FS-A1, ale to był o dziwo zupełny przypadek. Tamten to był Golas, choć w pudełku. No to co? Spójrzmy na ten komputer. Panasonic A1, właściwie FS-A1 wygląda, muszę powiedzieć, bardzo ładnie i nawet swoje waży. Chyba istniała jego europejska wersja, choć była chyba troszkę inna, ale tutaj jak widać mamy do czynienia z japońską. Wystarczy rzucić okiem na klawiaturę albo na to, co widać na ekranie, gdy go wystartujemy. Z ciekawych rzeczy, tutaj na górze mamy informację o ilości pamięci. 64 KB pamięci RAM, to jak na maszynę 8-bitową w tamtych latach już raczej standard, natomiast może Was zaskoczyć, a 128 KB pamięci wideo RAM, czyli pamięci, że tak powiem, karty graficznej, którą jest w tym komputerze układ Yamaha V9938. Taka ilość pamięci powoduje, że możemy na tym sprzęcie wyświetlić obraz nawet w rozdzielczości 512 na 212 pikseli progresywnie lub 424 piksele w Interlace w 16 kolorach z palety 512 kolorów lub w rozdzielczości 256 na 212p lub 424i w 256 kolorach po prostu RGB. Dodatkowo układ oferuje nam obsługę sprzętową 32 duszków po 8 duszków w jednej linii, sprzętową akcelerację operacji na grafice bitmapowej i sprzętowe scrollowanie. Takie możliwości sprawiają, że gry momentami wyglądają na tą maszynę jak z maszyn arcade i jak na rok 85-86 jest to naprawdę mocny komputer w tej klasie domowej wideo rozrywki. Wracając do wyglądu, na górze mamy jeszcze pod klapką pierwszy port kartridży. Kartridży, które w MSX-ach mają bardzo szerokie przeznaczenie. Nie tylko służą jako nośniki gier, programów, ale i jako poważne rozszerzenia. Jednak tutaj najwygodniej chyba wkładać karty właśnie z grami. Mała ciekawostka. FS-A1 ma niestandardowy przycisk pause, który sprzętowo może spauzować nam działanie maszyny, choć tak szczerze jeszcze go nie testowałem. I tutaj taki mały spoiler, czy raczej dygresja. Lepiej go nie używać, gdy pracujemy na dyskietce. Z boku komputera mamy dwa porty rozszerzeń ogólnego zastosowania, tak się ładnie nazywają, do których możemy podłączyć bardzo różne akcesoria. Przede wszystkim będą to joysticki, ale też mogą być to myszki, pady graficzne, pady muzyczne, wiosełka, a nawet interfejsy sieciowe. Są to bardzo uniwersalne porty, których pewnie i tak inaczej niż do joyów nie wykorzystamy. Ja na szczęście w zestawie mam oryginalnego pada z dwoma przyciskami i nawet z systemem turbo, na którym gra się nawet wygodnie, szczególnie w platformówki. Jednak gry takie jak shootery aż proszą się o joya lub arcade sticka. Co wtedy? No, port ten generalnie jest zgodny z joystickami atarowymi bez udziwnień, czyli takimi podstawowymi do Atari 2600 z jednym przyciskiem, pasywnymi, czyli bez turbo. Czyli co? No chyba tutaj tak bezpiecznie to można podłączać tylko maty i to te bez turbo i oczywiście te joye, które są standardowo oznaczone jako kompatybilne z MSX-em. Jako zajawkę powiem Wam, że już zamówiłem płytkę z PCB, która umożliwi podłączyć pod ten port do tego komputera coś fajniejszego. Z tyłu komputera mamy drugi port na kartridże. Tutaj wygodnie podłączymy na przykład stację dyskietek, którą jak widzicie już zastąpiłem częściowo Gotekiem, bo tam w środku tak naprawdę kryje się zwykła 3,5-calowa stacja jak z Amigi, tylko podłączana przez kontroler umieszczany w porcie kartridża. O Goteku w MSX-ie też będzie w jednym z kolejnych odcinków. Obok mamy port Centronics do podłączenia standardowych drukarek. Kolejny to port do magnetofonu. Ja w zestawie dostałem taki piękny magnetofon, który niestety trochę nie działa, bo ma przetarty pasek do przenoszenia napędu. No, standardowe uszkodzenie w retro sprzęcie, ale generalnie możecie za pomocą takiego kabelka podłączyć tutaj każdy magnetofon, który ma wejście i wyjście audio, a i dobrze, żeby miał także system zatrzymywania silnika, który jest standardem w magnetofonach reporterskich. Choć z tego co pamiętam, Frabi takiego złącza w swoim magnetofonie
nie posiada i jakoś z tym żyje i tego magnetofonu używa. Dalej mamy wyjście audio-wideo w systemie Composite NTSC, następnie wyjście audio-wideo RGB, które daje o niebo lepszy obraz, a także przełącznik kanałów i wyjście antenowe RF, jakby ktoś chciał katować się takim obrazem. Ostatnie jest wejście zasilania, gdzie podłączamy kostkę dającą nam napięcie stałe 9 i zmienne 18 V. No i tutaj oczywiście ważna uwaga. To jest komputer japoński, także zasilacz do niego, a także zasilacz do stacji i sam magnetofon działają na 100 V. Nie możemy ich więc podłączyć bezpośrednio do naszej sieci, dlatego też musiałem zaopatrzyć się w przetwornicę. Kupiłem taką na 110 V. Wiem, że powiecie, że voltów. Wiem, że powinno być ich niby 100, ale bez przesady, raczej nam przez to komputer nie wybuchnie. Z drugiej strony komputera mamy jeszcze przycisk Power, resetu niestety nie ma i podobno nie jest nawet łatwo taki dorobić. Na spodzie ostatnia rzecz, tajemnicza klapka, pod którą możemy włożyć dwie baterie AA, by zasilić podtrzymywanie zegaru czasu rzeczywistego, ale jak widzicie mi się wkładać tutaj takowych nie chciało. O chipie graficznym już wspominałem, to powinienem także o dźwiękowym. Jest nim układ Yamaha YM2149, który jest częścią większego układu Yamaha S1985, który skupia w sobie znaczną część układów samego komputera, w tym maper pamięci, zegar czasu rzeczywistego, RAM podtrzymywany bateryjnie i inne takie. Natomiast sam układ dźwiękowy nie ma tutaj niespodzianek, to klon, czy raczej układ zgodny ze słynnym i używanym prawie wszędzie AY3, także bez niespodzianek. Dla porządku tylko jeszcze dodam, że CPU to, jak praktycznie w każdym MSX-ie, MSX-ie 2, słynny Zilog Z80A napędzany zegarem 3,58 MHz. Co do samego komputera FSA1, to jest to maszyna wyposażona w dość rozbudowany firmware, prócz posiadania oczywistego MSX Basica 2.0, w swojej pamięci ROM ma także zegar, stoper, alarm, kalkulator, kalendarz i notatnik i jak możecie się domyślać, część z tych aplikacji, gros tych aplikacji wykorzystuje podtrzymywany bateryjnie zegar i wspomnianą przeze mnie wcześniej podtrzymywaną bateryjnie pamięć RAM w układzie Yamaha. Jeśli idzie o mnie, to nie mam jeszcze za dużo doświadczenia z tymi komputerami, z tym komputerem, prócz rzecz jasna grania w gry z MSX 2 kiedyś tam na emulatorze. Ale ostatnio z użyciem tego sprzętu, stacji przerobionej na Goteka i wspomagając się kartridżem Mapper Mega RAM, zrobiłem streama i poznałem też go już dzięki temu bardziej od realnej strony. Moja opinia na teraz jest taka, że w przeciwieństwie do MSX-a w wersji pierwszej, podstawowej, który jak wspomniałem na kanale u nas już gościł wiele razy, gdzie gry na platformę przypominają, a nawet nie jestem pewien, czy nie są realnie w dużej części nawet konwersjami gier z Sega Master System, co daje im, bądźmy szczerzy, dość już archaiczny wygląd i feeling. To gry stworzone z wykorzystywaniem mocy komputera MSX2 wyglądają i mają dość często feel taki mocno 16-bitowy, tak trochę jak jest to grami na przykład z konsolą PC Engine 8-bitową, a wyglądającą jak 16 bit. Grafikę taką ma przynajmniej. No ale w końcu 128 KB pamięci wideo, bardzo pojemny nośnik, dyskietka 720 KB, dość szybki procesor Z80A, który w tym sprzęcie, w przeciwieństwie na przykład do Spectruma, nie musi dławić się zajmowaniem pracą nad dźwiękiem i obrazem, to naprawdę robi dobrą robotę. Swoją drogą, aż by się chciało znać język japoński, bo dołączone do komputera i stacji instrukcje są po prostu genialne. Widać, że jest tam wszystko, czego byśmy chcieli o tym komputerze się dowiedzieć i dodatkowo jest to wszystko okraszone zabawnymi obrazkami, czy raczej piktogramami, ale niestety
Jako że japońskiego nie znam, to muszę się tylko domyślać co i jak. I to wszystko w tym odcinku, tak wstępem na temat komputera MSX 2. Nagram jeszcze przynajmniej jeden odcinek, gdzie pokażę Wam ten Spider Flash, gdzie pokażę Wam, jak przerabiałem stację na Goteka i gdzie pokażę Wam jeszcze, jak podłączać do portu joysticka coś innego niż najprostsze joysticki. A tymczasem zapraszam Was do wsparcia naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Zajrzyjcie na nasz serwer Discordowy i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnie.